A tak się prezentuje nasz samolocik. Jest to chyba jedyne zakazane miasto, które uda nam się zobaczyć. A kto to wylądował w Bangkoku? Jeszcze ciemno, a my już w drodze. Wiem, że wyglądają jak śmieci, ale to jednak nasze plecaki na najbliższe 7 miesięcy. A tak się prezentuje nasz samolocik. Mam nadzieję, że będzie się lecieć przyjemnie. Właśnie wsiadamy do samolotu. Lecimy liniami Air China. Teraz lecimy do Pekinu. A z Pekinu polecimy dalej. Poczekam, bo tam stoją, żeby by pulling the end of the elastic strap. Samolotowe jedzenie. Szybka akcja z wstępem. Lecimy dalej. Wszyscy nieco zagubieni. Witamy serdecznie, pozdrawiamy z Chin. Za nami widzicie zapewne piękne, zakazane miasto. Jest to chyba jedyne zakazane miasto, które uda nam się zobaczyć, bo po wypełnieniu tego papierku, panowie powiedzieli, że nie wiedziemy. Więc musimy teraz czekać kilkanaście godzin na przesiadkę do Bangkoku. No i chyba nic się nie da z tym zrobić, także nasz kierowca, który czeka pod lotniskiem, jest dosyć zawiedziony. Cóż, witamy w Chinach. Tak jest. A w ogóle chcieliśmy dodać, że to jest bardzo nieogarnięte, bo przesuwają ludzi z kolejki do kolejki, nikt nie wie gdzie iść, oni nie znają angielskiego, po czym mówią, że wszystkich denayują i mówią nie możecie wyjść, musicie zostać na lotnisku. Idziemy szukać fajnego miejsca, żeby sobie posiedzieć. To jest. Generalnie parę porad, gdybyście chcieli przylecieć do Chin i załatwić sobie transit vizę, no to pierwsza rzecz, którą się robi, ściąga się odciski palców, są takie maszyny, Self-Service Collection Area i tutaj się wkłada paszport i skanuje odciski palców, żeby chiński system miał je. Jak się zeskanuje odciski palców, dostaje się takie potwierdzenie, kiedy się to zrobiło i w jakim paszporcie. Kolejnym krokiem po zeskanowaniu palców jest wypełnienie takiej karteczki, która się nazywa Arrival Card for Temporary Entry Foreigners. No i tu się wypełnia wszystkie dane swoje lotu, dane odlotu i dlaczego się przyjechało do Chin. Z tą karteczką idzie się do osobnego biura, gdzie dają taką temporary visa i później się wychodzi na miasto. Natomiast jeżeli się ma wizę, to jest jeszcze taka inna, druga arrival karteczka, którą trzeba wypełnić, żeby przejść na miasto. Jak to mówią, nie ma co płakać po rozlanym mleku. Spędzimy dzień na lotnisku, ale za to lotnisko prezentuje się bardzo ładnie. Jedyne co do tej pory zrobiliśmy po tym, jak odrzucili naszą wizę, to przeszliśmy przez kolejny security check, kolejną kontrolę bezpieczeństwa, żeby dostać się na terminal. Kontrola bezpieczeństwa wyglądała tak, że najpierw skanuje się paszport, potem kartę pokładową, później robią ci zdjęcie, po czym przechodzi się i siedzi tam pan, który robi dokładnie to samo, ale dodatkowo wbija pieczątkę do paszportu i na kartę pokładową, że security check został dokonany. No i przechodzi się przez security check, kolejną kontrolę bezpieczeństwa, gdzie trzeba wszystko wyciągać z walizek, wszystkie aparaty, kamery i tak dalej. Bardzo czepiają się do różnych wszelakich rodzajów
baterii i bardzo dokładnie tutaj to sprawdzają, więc to jest to, co zauważyliśmy. No a teraz przeszliśmy tutaj na terminal. Jak widzicie za mną jest taka strefa fajna ciszy, natomiast wszystkie sklepy są jeszcze zamknięte, bo jest za wcześnie rano. Zobaczymy. Idziemy dalej. To ja może jeszcze opowiem, co mieliśmy w planach, mimo że się nie udało. A poza tym, by the way, cały samolot chciał wyjść na miasto i wszystkim z całego samolotu odmówiono wiz. No podobno to tylko i wyłącznie zależy od celnika, oficera granicznego, który tutaj pracuje. Więc albo się dostanie, albo nie. I podobno ostatnio tutaj było coraz więcej odmów. Dzisiaj nam w sumie powiedzieli, jak zaczęliśmy się tam trochę wykłócać, były różne pomysły, żeby zabukować hotel i tak dalej w mieście, ale pan powiedział, że system go nie puszcza. Pan powiedział również, że gdybyśmy mieli datę lotu kolejnego dnia, nie tego samego, to może coś by się udało skórać, ale tutaj nie. Więc nauczka na przyszłość, tip dla innych, jedźcie do Pekinu na dłużej. Dzisiaj w planach było zakazane miasto oraz Mutianyu, czyli podobno najlepszy fragment chińskiego muru. Nie jest to moja pierwsza wizyta w Chinach, ja już tutaj byłam, natomiast Mikołaja miała być pierwsza. No a lotnisko, nie wiem czy to ta data, czy to ta pora, świeci pustkami. Wszystko jest pozamykane, ja mam nadzieję, że się potwierają te rzeczy za chwilę, bo jak tak będzie wyglądać cały dzień, to będziemy musieli sobie wynajdować jakieś rzeczy do robienia i jedzenia jakoś. Będziemy polować. Dobra, jedyne co jest otwarte to jest Starbucks i KFC tutaj widzę. Czekajcie, podejdę i zrobię tak jakbyśmy tam byli. No kto pozna, że nas tam nie ma? No może liście się nie ruszają, ale za to jesteśmy tutaj. Naprawdę jest tu zimno. Widać, że nie tylko nam jest zimno, ale reszcie Polaków i innych, którzy tu utknęli też. Perfekcyjne wakacje. Jest mi dobrze. Update. Jest południe, nic się nie dzieje na tym lotnisku. Zostaliśmy rasowymi kloszardami, nabyliśmy wózek. Ale przynajmniej nie bolą plecy. Jak tak dalej pójdzie, zaczniemy zbierać pieniądze, żeby wziąć coś do jedzenia, bo nigdzie nie chcą nas wpuścić. Ale jest tak zimno i wszyscy tutaj w ogóle śpią, poprzykrywani mnóstwem warstw i wszyscy się telepią z zimna, nikogo tutaj nie ma. No, nie wiem co to za lotnisko. Odlot za 7 godzin. Odliczamy. A teraz idziemy po jedzenie z ładnym widokiem. Są sumy i można sobie u pani zupkę zamówić tu. No i jak tam w lunchu? Dobrze, życie w luksusie. Słuchajcie, pierwszy sukces tego wyjazdu. Mamy jedzenie, mamy picie, nie umrzemy z głodu. I uśmiechnięta Gabriela. No i nawet palma jest, mimo że tak zimno. A jak i palma, to i panda. Cześć. No tutaj jest jakiś museum. Sala do prezentacji. Możemy sobie wybrać gazetkę. Czy jest coś w języku, który my uznajemy? Jedna. China Daily. Bierzemy. 前往法兰克福，乘坐国航931航班。 Szybki fast forward do wieczoru. Witamy się wieczorową porą z lotniska w Pekinie.
Cały dzień spędziliśmy tutaj w First Class Lounge, jedząc, pijąc i prawdę powiedziawszy, ja po tym jedzeniu odpadłam na 3 godziny. Nie było mnie, byłam nieżywa, spałam, ale zdecydowanie mi się to przydało, ponieważ podczas samego lotu nie wyspaliśmy się praktycznie w ogóle. Dzięki naszemu kochanemu bąbelkowi, współpasażerowi, który miał dużo siły w płucach swoich malutkich chińskich. Oprócz tego może, co mogę powiedzieć o samolocie, to w sumie było ok. Było dużo miejsca, wbrew pozorom było wygodnie. Jedzenie było dobre, bardzo nam smakowało. Jedyne co to zalatywało trochę chińszczyzną od tej elektroniki wszystkiej, która była na pokładzie. Na przykład no te ekrany, na których wyświetlają muzykę czy filmy. No, u Mikołaja dotyk nie działał. U mnie to tak ciężko, więc ze sterownością było trochę trudno. No ja poza tym i filmy, i muzyka, i wszystko, co tam było, to znowu było chińskie w większej mierze, więc nie za bardzo mieliśmy co oglądać i słuchać. Staraliśmy się spać, ale jak powiedziałam, nie wyszło nam, więc tutaj wykorzystaliśmy ten czas i trochę się przespaliśmy. No a teraz na jedzenie i popici czekamy na lot, już za chwilę będziemy mieć lot do Bangkoku. 5 godzin i mamy nadzieję szczęśliwie wylądujemy w Tajlandii i rozpoczniemy naszą wspólną, długą i szaloną przygodę. Na razie tyle. Żegnamy się z lotniska. Pa, pa. No dobra, jeszcze zanim się kompletnie pożegnamy, to chciałam powiedzieć, jak to się stało, że znaleźliśmy się w tej First Class Lounge. Mianowicie kupiliśmy sobie dostęp. Jest taka karta, która się nazywa Priority Pass i można sobie załatwić dzięki niej dostęp do takich lounge'y na wszystkich lotniskach na świecie. Są różne opcje. Najlepiej sobie wejść na stronę i zobaczyć, jak to wygląda. Warto też poszukać kodów rabatowych. Nam udało się przez VPN, podłączyliśmy się do VPN do Stanów i była cena niższa o 100 euro, więc opłaca się szukać zniżek na to. Sam lounge polecamy, wygodne siedzenia, mi się bardzo dobrze spało. Dobre jedzenie robią i świeże takie na miejscu i jest tutaj cały czas donoszone i robione. Jest jedzenie, picie, jest cieplej dużo niż na dole. No i ogólnie można pracować i przyjemnie spędzać sobie czas. Teraz już to naprawdę tyle. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia. No dobra, jeszcze ostatnia rzecz, którą chciałam dodać, to że zakup tej karty eSIM naprawdę się nam przydał, ponieważ ten internet tutaj lotniskowy, no raz, że blokuje duże rzeczy, nie działają te wszystkie aplikacje, a ta karta za te $5 kupiona przez Airlo chyba, super nam się tutaj sprawowała, mieliśmy dostęp do wszystkiego, Instagrama, Facebooka, Google, wszystko mogliśmy sobie wyszukać, mogliśmy sobie ściągnąć ten VPN, żeby kupić sobie tą kartę Priority Pass, czy jak ona się tam nazywa. No, także naprawdę polecamy, lecąc do Chin, się przygotować trochę wcześniej. No i przestrzegamy przed wizą jednodniową, której nie chcą podobno ostatnio dawać. Słyszeliśmy, no bo kontaktowaliśmy się oczywiście z tą firmą, którą wynajęliśmy do obwożenia nas po mieście i laska mi napisała, że wczoraj dokładnie te same loty mieli klienta i wypuścili ich bez problemu. Dzisiaj zmienił się pan i powiedział, że nie wypuści, że mamy za krótki czas na przesiadkę, nie zdążymy wyjść i zwiedzić miasta i on nie może z tym nic zrobić. 14,5 godziny to jest za mało czasu, żeby wyjść z lotniska i wrócić. Także
dziękujemy bardzo panu, ale za to mamy śliczną pandę tam za nami razem z choinką i było nam tutaj świątecznie cały dzień. Pa, pa. Ale pustki. Ale jesteś zabawna, jeszcze przyjedziemy cię tutaj zobaczyć kiedyś. Całkiem niedługo. Nie ma co, daje czadu. Sklepy jak były zamknięte, tak zostały zamknięte. Ale słodziaki. No i jest nasz lot do Bangkoku. Siadamy. Udało się. Kolejny sukces. Małymi krokami do celu. To jest. No jest. A kto to wylądował w Bangkoku? Już jesteśmy. Teraz co robimy teraz? Przylecieliśmy do Bangkoku. Idziemy odebrać bagaż, ale najpierw musimy zdobyć wizę kolejną. I jeszcze siku. Trzymajcie kciuki. No dobra, teraz czekamy na Graba. Zainstalowaliśmy aplikację, wyszło nas 350 batów, więc całkiem nieźle. Zobaczymy, czy przyjedzie. Cały czas czekamy, facet jedzie jeszcze raz i może nas znajdzie. Czyli to prawda, że jest czerwony, czyli to prawda, że Swift, nawet się numer zgadza. Dotarliśmy do hotelu. Już naprawdę pusto, ale panowie bardzo miło, szybko nas obsłużyli. A teraz co? Teraz idziemy się zaczekinować do pokoju. Idziemy już do pokoju. Zaraz pan przywiezie nam walizki. Taki był miły. A nasz pokój to 516. No to zapraszamy. Zobaczycie go pierwszy raz razem z nami. Jest przestrzeń. Fajny pokój. Jest łóżko. Jest jakiś barek. Jest gdzie popracować. Telewizor i tak się nie przyda. Będziemy się tu dobrze bawić. Jeszcze chcieliśmy opowiedzieć parę słów o tym, jak tu przylecieliśmy, ponieważ stało się to wszystko tak szybko, że nie zdążyliśmy na miejscu, czyli na lotnisku. Przylecieliśmy, lot z Pekinu do Bangkoku trwał 5 godzin i oczywiście jak już byliśmy zmęczeni, przespaliśmy cały, także minął nam bardzo szybciutko. Dodam jeszcze, że w Air China, wcześniej o tym nie powiedzieliśmy, mają problem z mówieniem po angielsku trochę niektóre stewardessy, więc czasem jest się ciężko dogadać, ale z niektóre są takie kumate, więc było ok. Jedzenie tym razem mnie smakowało, a tobie, kochanie? Bardzo dobre. Bardzo dobre było. Byliśmy najedzeni tak z lotniska, także nie jedliśmy dużo, ale było spoko. Także szybko nam minął lot, 5 godzin wysiedliśmy i szybciutko się przemieściliśmy do okienka, gdzie była kontrola paszportowa. Jako, że został zniesiony ruch wizowy do 30 dni z Polską, nie musieliśmy wcześniej aplikować o wizę. Jesteśmy tutaj po prostu na pieczątce w paszporcie. Pan nam wbił na
29 dni chyba, prawda? Więc to jest też ważne, że to nie jest cały miesiąc, tylko ile się tam im wbije, tyle się jest. Tyle się ma, ale No, chcieliśmy, żeby nam wbiło jeden dzień więcej, ale panu się chyba zapomniało. panu się pieczątki nie przedstawiły, bo przylecieliśmy. Samolot mieliśmy troszeczkę opóźniony, przylecieliśmy przed 1:00 w nocy, a powinniśmy byli przylecieć o 12:00. No teraz jest, która jest godzina? Jest godzina 2:20, ale w sumie wyspaliśmy się w samolocie, to nie chce nam się spać. No więc wracając do mojego wielkiego wywodu wcześniejszego, idzie się do pana w okienku, daje się tylko paszport, podaje się numer lotu albo boarding karty z tego lotu, z którego się przyleciało. Nie pytał się w ogóle o lot, kiedy mamy wylotować, nic takiego. 3 minuty, robi się odciski palców, skanują ci twarz, wbija pieczątkę i idziesz dalej. I później najdłużej doczekaliśmy na bagaż, bo jako jeden z ostatnich chyba wyleciał. Potem przyszliśmy szybciutko i wymieniliśmy sobie tylko, żeby mieć troszeczkę pieniędzy, $100 sobie wymieniliśmy tam. Warto zauważyć, że nie było różnicy w cenach, czy to było przed, czy za, czy jeszcze wcześniej na lotnisku kantory, wszystkie kantory miały tą samą cenę. No i co jeszcze? Karty nie kupiliśmy, kartę kupimy tutaj, bo mamy tą kartę jeszcze 14-dniową, 7-dniową z Chin, co kupiliśmy. No i będziemy teraz zwiedzać. Będziemy odpoczywać, a potem zwiedzać. Żegnamy się, pomachaj kochanie. Trzymajcie się, cześć. Pa, pa!